Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Słyszysz? Tak? Lodówka. Lodówka chodzi? No. No nie wiem, że tu jest prąd. Jest prąd. Tu jest prąd. No co ty? No. Słuchaj, A to nie wiedziałem, że aż tak to jest po prostu. data jest do 2021, jeśli chodzi o takie czekoladowe sprawy. Wow. Ale lodówka daje lodówką. Zresztą no... Czyli jest tutaj... Ale zobacz, tu kalendarz jest... jest z Tu 2019. jest ciasto. Fragment ciasta, kawałek ciasta. Tu mamy po tym, widzę, że to jest po prostu, dobrze, że maseczkę ubrałem. No, To jest masło irlandzkie. Tu mamy kiełbasę suchą. Mnóstwo jakichś innych rzeczy, które no boję się dotykać. Ale mamy musztardę, mnóstwo leków Dużo cytryn, ale no... przeciwbólowych, zobaczcie. Aspiryna. Kola, zobaczcie, jeszcze w ogóle nie otwarta. I Nutri-Drink, co sugerowałoby, że może... Ale jest i ketonol, to osoba Tak. cierpiała. Tak, No i Nutri-Drink, dokładnie. jak był problem z jedzeniem, tak? Dokładnie. Ale powiem Ci, że to ciasto może być z 2019, tak jak wskazuje data kalendarza. No całkiem możliwe, bo z tego co się zorientowaliśmy, to w 2019 ten dom został opuszczony, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo niedawno. Bardzo niedawno. Dobrze, zamkniemy, bo... No, bo się może... Wow, zobaczcie tutaj, słuchajcie. Słuchajcie, kochani. U mojej babci w Bielszowicach identyczny obraz wisiał nad stołem. Identyczny. To jest obraz, gdzie Pan Jezus przychodzi do rodziny. Chyba myśmy kiedyś już takie coś spotkali. Tak. Tak, spotkaliśmy, ale to jest identyczne. To jest po prostu, no, wszystko tak samo. Zobaczcie tutaj, nad nim wisi krzyżyk. Też bardzo charakterystyczny no, dla mojego dzieciństwa, czy gdzieś tam te 40 parę lat temu. Zobaczę, czy jest woda. Bo jak jest prąd, to może i woda jest. Nie da się. Nie ma wody. Ale zobacz to. No, co to jest? Widzisz, to jest wszystko haftowane. Ale to jest... Pokaż, co to jest. To jest taka pamiątka jakiegoś... czekaj. 100 serca Jezusa. Nie potrafię... Bądź moją miłością. 300 dni odpustu. Może śląskie? Pius serce IX. Jezusa? 10 grudnia 1868. Myślisz, że to... 1868? To jest niesamowite, powiem Ci. Wow! No tak. Tak myślałem. To jest typowe z tych ziem. Zobaczcie tutaj. Tu mamy ryż. Ale to, że ja już to sprawdzałam, No. żebyś się nie zdziwił. No. Bo tutaj pani domu traktowała to No. jako przechowalnię taki, powiedzmy, na robótki. Rozumiem. Widzisz? Ale wiesz co, nie pierwszy raz takie coś widzę, bo u mojej umy też tak było, że było wykorzystywane w inny sposób troszeczkę te pojemniki. Jakie to są urocze. Wow, teraz otwarłaś na pieprz. Tak. A tutaj mamy co na pieprz? Mamy cygarek. Cygarek. Ale jest poczaskany. Czy jakiś taki pamiątkowy, ktoś miał po prostu... Tak, No. no. Nie będę go wyciągała, bo się boję, żeby ta szybko No nie wiadomo, poszła dalej. Ja to nie, zaraz nie. powsadzam. A tutaj Niemniej- mamy co? Kryształek z jakiejś lampy. Ale jakieś gwoździe na wyposażeniu. Jakieś szpilki. Tu mamy... Tutaj żyletki. Tak, a tu mamy jakiś klucz, prawda? Ogólnie ten, No to do czego służył? ten kredens służył do przechowywania takich bardziej rzeczy, nie spożywka, nie? Ale no to wiem, że tutaj powinien być pieprz. Powinien być pieprz, ale zostaw to, bo muszę sobie zdjęcie zrobić. Rozumiem, ale w tych innych, no nie wiem, jeżeli ktoś potrafi język niemiecki, to bardzo fajnie by było, gdyby w komentarzu gdzieś tam umieścić, co to jest. Muskat,
Gewürz, chyba Nelken, Kümmel, Lorber, nie wiem. To ty będziesz robić zdjęcie, a ja sobie spokojnie otworzę tą szafkę. A tu mamy, jak zapach się pojawił, zapach takiej mąki, ale takiej świeżej, powiem Ci, naprawdę świeżej. Tu mamy jeszcze Ty masz miód. maseczkę i czujesz wszystko? Czuję, bo to jest bardzo intensywny zapach. Tutaj mamy miód z 2020 roku. Herbata z pokrzywy. Tu mamy, wyobraź sobie, to jest chyba sól. Tak, to może być sól. Jakieś rodzynki. Mnóstwo rzeczy. Myślę, że tutaj można by było bez problemu jeszcze upiec jakieś bardzo pyszne śląskie ciasto. Tu mamy jakieś spaghetti, to raczej troszeczkę powiało Włochami. A tu mamy ryż, jakaś kuchnia wietnamska i herbata, drobia ziemniaczana. No nie będziemy tam bardziej przestawiać tego, ponieważ nie chcielibyśmy zaburzyć tutaj tego majestatu, tych wszystkich rzeczy, więc zamkniemy sobie to na spokojnie. Zobaczcie, jaki piękny tutaj wzór jest. Coś nieprawdopodobnego. Bardzo ładnie to wygląda. Otworzymy kolejną szafkę, ale ona jest jakoś taka, nie wiem jak to się otwiera. Wiesz co? Nie, Ariel, No. to jest zamalowane już, to się nie da, więc wszystko było wsadzane tędy. Rozumiem, Wiesz, czyli to jest jakby albo to jest jedno. na stałe, ja myślę, że tędy się to da otworzyć, ale ja nie chcę tego szarpać. Rozumiem. Widzisz, Nie, to nie róbmy tak w tym układzie. Chyba że Czy da się, ale tak? O, to no, otwórzmy. delikatnie. To otwórzmy. Wow! Zobacz, jakie fajne. Mamy specjalny taki dzbanek, dzbanuszek, nie, to jest taki kufel, też niemiecki z 1983 roku. To jest nieprawdopodobne. Piękny ten czajnik taki pewnie na herbatę, bądź... Popatrz. Kiedyś Co to? babka miała taki kształt, rozumiesz to? I dzisiaj wszystko mam silikonowe i mi wszystko się w tym nie udaje. A kiedyś robiły No. panie w takim i wszystko Zobacz. się udawało. A tu są te ciastka takie. One zawsze miały taki Maślane. piękny zapach, taki maślany. Boję się to powąchać, ale... No proszę Cię. Na pewno będzie fajne. Wow. Pokaż. Zapach ciastek. Ciastek u babci, wiesz? Ciastek u babci. Babcia lubiła mieć coś starego zawsze. Tak. Że cię zawsze, na przykład dała Ci zawsze stare ciasto. Ale wiesz co Ci powiem? Bo czekało że... na Ciebie na przykład bardzo długo. I przepraszam, że tak Ci przerwałem, żebyś nie zamykała tego jeszcze. Przepraszam. Bo tutaj jest młynek do kawy z Krupsa, ale to jest taki, nie będziemy tego wyciągać oczywiście, żeby tu nic nie zaburzać, ale to jest taki do mielenia kawy po prostu, młynek i te piękne szklaneczki tam, piękne, dzbanuszki. Tutaj jest tyle takiego ciepła w tym domu, że to jest nieprawdopodobne. Naprawdę. Tu mam... A co to jest? Coż to jest? Też się zastanawiałam. To są czekoladki. Myślisz? Słuchaj, to są czekoladki. To są czekoladki? Tobacco? No właśnie, nie znam Przeczytajmy. czekoladek Tobacco. Tu jest po niemiecku znowu. Made in... Ale w zachodnich Niemczech. Western Germany. No, czyli muszą mieć przynajmniej 30 lat. Co najmniej. Więc obojętnie czy to są czekoladki, czy nie, to myślę, że użycie ich groziłoby jakimiś problemami gastrycznymi. W każdym razie firma berlińska. A może to jest tytoń po prostu. Tobacco. To będzie tytoń. No, ja sobie też tak pomyślałam. Ale to jest taki zbite strasznie. Nie wiem co to ma na celu. Myślę, że to jest tytoń po prostu. Wiesz? W formie takiego, no nie powiem czego, ale na samo H. O, tu jeszcze jakaś lupa. Jaka piękna patera. Patera. Tutaj ozdoby świąteczne. Zobaczcie, jak to wszystko zeschło, a nadal ma taki świąteczny czar, po prostu świąteczny czar. Tu mamy taką ładną kaczuszkę
włożoną w te doniczki, które już uschły niestety, ale chyba nie ma sensu już tego podlewać po prostu. Dobrze, teraz zanim przejdziemy do następnego pomieszczenia, to jeszcze bym tutaj zerknął, ale tu są różne inne rzeczy niekoniecznie do pokazania. Tu mamy mnóstwo jakichś listów, więc też tego nie będziemy oglądać. Wow, słuchajcie, dobrze, że tu zajrzałem. Jak ty się będziesz skupiał na wszystkim, to ty nie zdążysz obejrzeć innych wspaniałych projektów. Ale słuchaj, tu jest świetny zegar Jungans Euroquartz. To jest taki bardzo stary zegar, taki właściwie budzik. Jak ktoś pamięta jeszcze, no to raczej gdzieś, jeżeli ktoś miał w Niemczech znajomych bądź rodzinę, to być może coś takiego miał, ale albo gdzieś kupił na targu. Tutaj mamy jakiś brewiarz, oczywiście tak, piękny brewiarz z symbolem Jezusa, ale w języku niemieckim. To świadczy o tym, między innymi, że jesteśmy na terenach należących kiedyś do Niemiec, po prostu. No i że osoby, które tutaj mieszkały, władały tym językiem. O, i gdzie ty światło znalazłaś? No na kwiatu. Światło znalezione. Myślisz, że do tamtego pokoju jeszcze nie pójdziemy? Pójdźmy tutaj. Zrobimy taki zygzak troszeczkę. Co ty Ale popatrz, sądzisz? cały czas jest taka tendencja takich domów dookoła, aczkolwiek Tak. ten jest nieprzechodni. No tak, bo naokoło się nie idzie, tylko albo jest tutaj, z tego co Tu myślę, jest piwnica. Piwnica? Ja już sprawdzałam. a u góry jest jest strych. To idziemy tutaj na lewo? Ja już tu byłam. Byłaś tu? No dobra. To wejdźmy. Tu pachnie jak na plebanii. Wow. Tu mamy sypialnię. Jak miło, jak przytulnie. A jednocześnie mam takie... Jest mi tak troszeczkę... Jestem taki zażenowany troszeczkę, jest mi troszkę wstyd, ja też że mam, tutaj tak się wchodzę. czuję trochę jakbym miała tutaj, cały czas jak wchodzę mam wrażenie, jakbym miała kogoś tu zastać, wiesz, i Tak. zastanę go w łóżku, ja wchodzę Tak. z aparatem, tak się trochę czuję, trochę nie w porządku. To jest taka tak? strefa intymna. Sypialnia zawsze No, była zawsze. strefą intymną po prostu. Tutaj są nawet jeszcze, widzisz, No. z tych świąt pierniczki, jeszcze domowej roboty. No nie. Zobacz, no. Pierniczki domowej roboty. Nadgryziony jeden, ale to mogły być myszy. Chociaż tu Raczej nie, bo są nie widać, zamknięte. tak. Ja to też zamknę, bo niech to tak zostanie. Niech to tak zostanie, bo... Myszy znajdą co innego. No pewnie, myślę, że tak. Zostawię tak jak było. Tu jest mnóstwo leków. Na pewno tutaj mieszkała osoba chora po prostu. Starsza, najprawdopodobniej niedomagająca, ale jeszcze chciało jej się robić pierniczki. Ale ja myślę, że mogła dostać pierniczki, dlatego są w pojemniku. Mogły. No, A że nie za dużo jadła, bo była już schorowana, to sobie tylko ugryzła, żeby troszeczkę poczuć tego smaku piernika. tak. I tutaj stolik. No ale mówię ci, czujesz jak na plebanii. Tak, ale ta szafa, słuchajcie, ta szafa to jest coś nieprawdopodobnego. Ta szafa to jest totalny rarytas. Myśleliście, że powiem wypas, ale nie, powiedziałem rarytas, bo jest to unikalna szafa. Bardzo rzadko widujemy tego typu szafy. One oczywiście są do siebie w jakiś sposób tam podobne, ale No takiej jeszcze nie widziałam. ta jest niesamowita, naprawdę. Otworzę, aczkolwiek, no tak mówię, no jest mi tutaj tak jakoś, no, Wiem, czujesz się niezręcznie. niezręcznie jest mi, ale wiesz co ci powiem? O, otwieramy szafę, Nie, się nie otworzy. otwarłem szafę, która jest z męską garderobą. Może pana Johana, co? Może to jest są rzeczy pana Johana. Ale czuć człowiekiem te ubrania. Tak,
Tak, jest, ale dużo pleśni już wzięło niektóre Dobrze, rzeczy. masz maseczkę. Ja Tak. już teraz mam skażone rękawiczki, więc ja sobie ich nie wezmę. Tam są jakieś rachunki z 87 roku. Tak, czyli to jest taki czas. Dobrze, To nie ruszam. będziemy zaglądać, ale na pewno pan Johan był przygotowany na wszystko. Mamy tutaj marynarkę, jesienną kurtkę i taką zimową kurtkę. Ale jak pan Johan musiał rano wyciągnąć te rzeczy, a potem zamknąć tą szafę, to wszyscy wiedzieli, że wychodzi. Tak. No dobrze, zamkniemy to tak jak to było. Piękne okucia, piękne okucia, naprawdę. Zamkniemy. Zobacz. I ja teraz dopiero to zamknąłem. Wcześniej Aha. przekazuję, że było otwarte. Ale wiesz co, może zostawmy tak jak było, bo może chodzi o to, żeby powietrze dochodziło, wiesz? Może, ale to było zamknięte i tak i tak. Aha, Więc dobrze. tak to wygląda, wiesz? Dobrze, więc teraz spojrzymy na lewo. Tutaj jeszcze herbata niedokończona, a właściwie dokończona, ale już pokryta pleśnią. Łóżko takie troszeczkę podwyższone, najprawdopodobniej, żeby się łatwiej siedziało chyba na nim, żeby nie było za nisko. Nad łóżkiem przepiękny, ale przepiękny krucyfiks. Naprawdę, to jest coś pięknego. Coś pięknego. Tutaj obok zestaw krzeseł, takich naprawdę starych, być może gdzieś tam z lat 30., 40., a zatem niegdyś modne skórzane meble, a właściwie skórzany fotel. Któż nie chciał mieć takiego fotela i sobie na nim wygodnie usiąść i posiedzieć? No dobrze. A tutaj, co my tutaj mamy? Tutaj mamy taki adwentowy, zobaczcie, czas adwentu. Tak to wygląda. Teraz jeszcze jedno spojrzenie na tą sypialnię. Mam wrażenie, jakby to było ostatnie miejsce, w którym gdzieś mieszkańcy przebywali, wiesz? No całkiem możliwe, dokładnie, całkiem możliwe. Gdzieś tutaj leżeli, tutaj są, no, Tak. takie... Dobrze, wyjdziemy z tej sypialni. Jeszcze zwróćcie uwagę na bardzo fajną podłogę, która jest, to są kafelki. Naprawdę powiem Wam, że jest to bardzo gustowne. Pójdziemy wzdłuż tego przedpokoju, który ma niesamowicie uroczy układ. I tutaj znowu w przedpokoju mamy kolejny obraz. Już wiem, tam pisało słodkie. I tutaj mamy też napisane słodkie serce Maryi. Tak. Słodkie serce Maryi, bądź mojemu zbawieniem. Piękna sentencja. Piękna sentencja. Gdyby te dwa obrazki obok siebie tu wisiały, można byłoby porównać je, ale jak to jest zrobione? Co to jest? No nieprawdopodobne. Spójrzcie, jaka to jest żmudna praca. Bardzo ładnie. Słodkie serce Maryi. Dobrze, przejdziemy dalej. Tutaj drzwi na piętro, na strych już się otwarły dla nas. Ja ich nie otwierałem w każdym razie. Przejdziemy sobie do pokoju na lewo. I tu w pokoju na lewo. Wow! Słuchajcie. Słuchajcie, mam dreszcz po całym ciele. Już na samym początku wita nas krzyż z świeczkami. I ta cisza. Ojeju, słuchajcie, to co za mną teraz widziałem,
to mam same dreszcze po prostu, naprawdę. Zobaczcie to. Piękny krzyż. 2 świece. Coś nieprawdopodobnego. Wygląda to naprawdę niesamowicie, niesamowicie. I tutaj taki na święconą wodę. Nie będę tego dotykał, ale to jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Ale to ładne. I tutaj nie wiem, co to za święta. Piękno włosa. W pięknym, ogromnym, owalnym. Zobaczcie. Jak to pięknie wygląda. To jest przeurocze. Przeurocze. I te okna odbijające się w tym obrazie. To jest nieprawdopodobne. Słuchajcie, teraz odwrócę się i Wam pokażę, co jest tutaj. Widzicie, co jest za drzwiami? Przepiękny, przepiękny. No, piękniejszego nie widziałem kominka. Jak już 3 lata jeździmy na różne eksploracje, to jest najpiękniejszy kominek, jaki kiedykolwiek widziałem. Słuchajcie, kiedykolwiek widziałem. Te rzeźby. To jest, ja muszę to podświetlić jeszcze bardziej, bo to jest, zobacz skarbie, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja nie zakryłam, nie wchodziłam dalej, bo mówię, jak chciałam... Oświetlę dla Was, żebyście zobaczyli każdy skrawek tych wszystkich rzeźb, które tutaj są na tym kominku. Przepiękne. Zobaczcie tą koronę tego kominka. Pieca, kominka, ja już zgłupiałem, ja już sam nie wiem, co to jest. Ale tutaj to jest nieprawdopodobne. Jakie to piękne. Jaki kunszt, takim kunsztem wykonane. I te małe drzwiczki w wielkim piecu. To musiało grzać. Tu musiał być klimat. Bo i tak jest, mimo że nie grzeje, ale jak przykładano, przypuszczam, rękę do tego pieca, a on grzał takim domowym ciepłem, to jest nieprawdopodobne. Wow! Słuchajcie, no ten piec, jak dla mnie to on, no nie wiem, co jeszcze dzisiaj zobaczę, ale on na razie wygrywa, jeżeli tak można powiedzieć. Cały ten pokój ma niesamowicie magiczną atmosferę i ta lampa z lat 40. Ale ona jest adoptowana tak już trochę współcześnie, ale ze starej lampy, tak? Widzisz? No, tak ale cały ten klosz jest jaki? On jest... No jest też przecież, nie? Bo to jest oryginalny klosz. Tak. Tylko tam w środku, wiesz, już musiały zostać poczynione jakieś prace, żeby, wiesz, żeby działał, nie? Wiesz, jak to jest, to potem rdzewieje i tak dalej, wiesz, tak to jest, nie? No i ta szafa, słuchajcie, te szafy zawsze mi się podobały, ale one mają taką pewną cechę, że są takie jakieś enigmatyczne, tajemnicze. No są piękne, owszem, ale zawsze jakoś tak wpływają na mnie, że czuję taki jakiś... Tak jakoś światło się w nich odbija. Widzisz to? Jakoś tak, to wszystko jest takie cienie. Boisz się szafy? No powiem Ci, że ta szafa wpływa na mnie troszeczkę, że tak czuję takie pewne obawy. Tak to można powiedzieć. No nie wiem, jak to przedstawić. Pytanie jedno, czy w tym pokoju byś zasnęła? Chyba tak. A ja nie. Nie zasnąłbyś? Mi się wydaje, że tak. Tutaj on jest stosunkowo nieduży. Jest tu, no może tak. Pytanie, czy tutaj... Zobacz to krzesło. Ono jest naprawdę piękne. Ma tutaj skórzane takie obicie.
skórzane obicie i tutaj leży taka parasolka, co prawda już zniszczona, ale mimo wszystko robiąca wrażenie swoją wiekowością po prostu. Tu są ubrania pani, wiesz? Aha, czyli to był bardziej taki pokój pani po prostu, która najprawdopodobniej była wyjątkowo pobożna. Ale powiem Ci, że czuć człowieka nadal. Tak. To jest właśnie to, że nie będę grzebała w listach. Nie. To czuć człowieka. Mhm. A bieliźniarkę otwierałam obok. Ale jest... I w bieliźniarce czuć praniem, tak jakby praniem, które było suszone na dworze. Naprawdę. Aha. Powiem Ci, ten zapach mi się kojarzy z człowiekiem, ale takim poczciwym, jak babcia. No tak, bo to pewnie tak było, wiesz, że się pranie suszyło na zewnątrz, ale... Jak babcia i wiesz co, gdybym był dzieckiem, to na pewno to miałbym ochotę właśnie usiąść na kolana i żeby mnie taka pani pogłaskała. Wiesz, o co mi chodzi? Czujesz takie bezpieczeństwo. I chodzi o to bezpieczeństwo. Musimy o tym porozmawiać w domu. A, no dobra. A tu mamy No właśnie mówię bieliźniarkę. Ci, czuć pranie suszone na dworze. Ale to wiesz co ci powiem, że takie coś w tym domu pełnym pierza też żeśmy czuli, że czuć było też człowieka po prostu. Tak. Tam za oknem młody klon. I jakieś gospodarstwo. Dobrze, zostaw mnie tu. Dobra, i ja będę szedł dalej. Powiem Wam, jak tak się przechodzi przez tą kuchnię, to czuć taką atmosferę, że na tym stole z przyjemnością zjadłbym jakiś pyszny obiad. Pyszny obiad. Zakładam, że pyszne obiady gotowała pani tego domu. Dobrze. Zobaczcie tam, za tymi drzwiami czeka nas istny raj. Istny raj eksploratora. Wejdźmy sobie do tego tajemniczego pokoju. Wow! Słuchajcie, w tym pokoju czas zastygł. Mamy ogromny piec, również piękny, pewnie odrobinę późniejszy od tamtego, ale również niesamowicie piękny. Naprawdę coś niesamowitego. Mamy wózek inwalidzki. Pewnie używał go któryś z mieszkańców. Zobaczcie. To już chyba nasz drugi taki wózek na eksploracji. Mamy telewizor. Nowoczesny telewizor. Taki LCD. Ale on stoi na niesamowicie pięknej szafce. Zobaczcie tutaj. To jest niesamowita szafka. Ja nie wiem, czy ona w ogóle miała służyć do postawienia na niej telewizora, ale jest przepiękna. I to, że ona jest przypruszona takim, ona jest przypruszona po prostu taką pleśnią jakby. Otworzymy tutaj. Co my tutaj mamy? Wow! Słuchajcie. Coś nieprawdopodobnego. Zobaczcie tutaj, co tutaj w tej szafce jest. To jest coś niesamowitego. Tutaj mamy znowu brewiarz. Brewiarz w języku niemieckim. Piękne pismo. Tutaj mamy złote łańcuszki. Zobaczcie. Maryjne. Ale to jest ładne. Jakie to piękne. Dwa takie maryjne łańcuszki. Przepiękne. Przepiękne maryjne łańcuszki.
Ale to jest akurat Jezus tutaj, a tam jest Maryja, tak. Tu jest Maryja z dzieciątkiem, a tu jest Jezus. No i tutaj mamy pieniądze. Słuchajcie, to jest podróż w przeszłość. Podróż w przeszłość. I tutaj możecie się zatrzymać na chwilę i spojrzeć to z tej perspektywy, że ktoś zbierał mnóstwo pieniędzy. Bo ja wiem, ja mam świadomość, ile to jest pieniędzy. Tak jak mówię wam, jest mi bardzo głupio to dotykać w ogóle, ale mamy tutaj stary banknot 10 tysięcy z roku 1988. Zobaczcie, na nim jest postać Stanisława Wyspiańskiego. Wszyscy dobrze kojarzą. Tak wygląda. To dokładnie pamiętam. Tą część, tą stronę banknotu 10-tysięcznego. No, lada moment będziemy też posługiwać się tego typu banknotami, aczkolwiek cały świat zmierza do pieniądza elektronicznego. Może nie elektrycznego. Elektryczne. Tak. Pieniądze. Jest zrobiony mikrouchył, ale tu jest bardzo dużo pleśni, dlatego jej nie czuć. Powiem tak, że pieniądze będą elektroniczne, ale siatka i bat będzie elektryczny. Niestety. Tu mamy 50. Nie będę tego rozwijał. Tu kolejne 10 tysięcy. Wow, no nie. Po prostu ja to wszystko, mój kochani, spakuję. Ale ten banknot to jest istny rarytas. Istny rarytas. Ja nie wiem, dlaczego ta pani czy pan Johan tego nie wymieniła, bo tu mamy banknot 50 tysięcy. Nie potrafię tego nawet odmienić, bo jestem zszokowany bardzo. Na nim mamy Stanisława Staszica, też dobrze znana postać. I tutaj mamy banknot z grudnia 1989 roku, 50 tysięcy. No i ten tył, znów mi znany. Nie wiem dlaczego tył banknotów bardziej jest mi znany niż przód. Może jakieś wyparcie, może nie mam pamięci do twarzy, no nie wiem. W każdym razie mamy 50 tysięcy. Położymy tutaj. A to, słuchajcie, to nie wiem co to jest. To jest banknot zupełnie mi nieznany. Może dlatego, że nie jestem podróżnikiem po świecie, a raczej jestem podróżnikiem w czasie. To jest lir. To są liry. Włoskie liry, tak. To są włoskie liry. Czekaj, to tak nie widać. To jakby nie doświetlam. Jakbyś mnie naciągnęła do z tej strony, ja bym postarał się jakby dopasować światło do tego, żebyście zobaczyli, jak wyglądają, przypuszczam, stare banknoty włoskie liry. Chyba że jeszcze są takie. Jeżeli ktoś jest tutaj, zna się na tym, to bardzo bym prosił o taką informację. W każdym razie jest to 1000 lirów. I ta część. A tu mamy napisane, że to w 90 roku. Zobacz. Banknot z 90 roku. Data pisana po prostu. Ja tak stoję z tym, bo wiesz, że ja muszę powąchać, nie? A co to jest? Ty wąchasz co? Tobacco Original. Ale to, wiesz co, do dzisiaj takie można kupić trochę w innej formie, tak? Ale te perfumy są jeszcze. Czekaj, one są takie bardzo kolońskie. Wiesz co, tak żeby to nie wywiało. Ja bym chciał, żeby te pieniążki były w ten sposób. Biżuterię. Żeby, no właśnie już oglądałem na tą biżuterię. Ale no, to jest taka fejkowa. Tak, myślisz? Łańcuszek może nie, ale medalejka. Tylko wiesz, co tak naprawdę najważniejsze jest w tym wszystkim, w tej biżuterii, którą teraz oglądamy, w tej akurat. Najważniejsze, że jest tam Jezus i Maryja. Starczy. I to wystarczy naprawdę. Pan zostawi, bo ja będę robiła zdjęcie. Rozumiem, więc ja sobie jeszcze tylko zerknę, żeby... Ale to jest tabak original, ale aftershave, czyli po goleniu po prostu. No, dlatego mówię, że jest bardzo koloński. I znowu zachodnie Niemcy. Tak. Czyli to jest dosyć stare. To jest tak, bo mówię Ci, że on teraz występuje, ale on wygląda inaczej. Czyli
Ile on może być stary? Jak bardzo stary? Nie mam pojęcia, wiesz co? Jaki ma zapach? 30 Ty go lat. wąchałaś. Koloński. Tak? Chcesz powąchać? No, spróbowałbym. Znaczy nie, Rzadko to robię, naprawdę, ale- naprawdę pachnie. Wow. Wow, słuchaj. Kupić ci takie? Bardzo proszę. Dobrze. To było coś niesamowitego. Czyli ten zapach. dzisiaj muszę szukać po prostu Tabak. tabak original. Mamy na filmie. Bardzo bym prosił, naprawdę. Chcesz tam? Piękny zapach. Ja w ogóle jestem retro, więc im starszy, tym bardziej retro. To chyba dobrze, nie? Wiesz co, jeżeli ja też jestem retro, to jest wszystko ok. Tak? Gorzej, gdybym ja była taka strasznie nowoczesna, współczesna, ale tak to Ale wiesz, starzejemy się tak samo. No masz rację, ale A czemu wiesz ty co, klękasz? wiesz co, klękam przed tobą. Jezu, myślałam, że ci się słabo zrobiło. Nie wiem, wyjdziesz za mnie? Znowu? Ja chcę pokazać po prostu tą lampę, która jest jest przepiękna, która jest spleśniała, ale ona jest przepiękna, bo ma naprawdę swój klimat, niesamowity klimat. Zobaczcie, jak ona wygląda. Coś nieprawdopodobnego. Jak już tu jesteśmy, to szybko otworzę tą szafkę, w której mamy zapach goździków, najprawdopodobniej tutaj, i zapach cynamonu. Otwarłem szafkę i oprócz zapachu pleśni Tam jest mamy zapach cynamonu i goździków. Ale nie wiem, czy to nie będzie jakaś taka maszynka, wiesz, do maku czy coś, wiesz? Możliwe, że to Albo tego do typu. mięsa. Ona trochę duża jest. No może. A tutaj co to jest? Tu jest jakieś rowerowe sprawy. Łatki. Dookoła? Też niemieckie i też zachodnie Niemcy. Tak, do dętki. Tak mi się wydaje, bo jest Original Top Vulcanization. Nie będę tego otwierał, boję się, że po prostu zepsuję. Ale pierwszy raz takie coś widzę. Pierwszy raz odłożymy na miejsce. Tutaj mamy starą kawę, jeszcze opakowanie po kawie właściwie. Ocet. Sól. I co my tutaj mamy? Wow, słuchajcie, to wam pokażę. Ja to oczywiście dam z powrotem. Zobaczcie. Zobaczcie tutaj. Pan Jezus i uczniowie. Ostatnia wieczerza. Ale w takiej wersji Ostatniej Wieczerzy takiego obrazu nie widziałem. Bardzo ładne. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Wszystko jest oczywiście przypruszone takim pleśnią, którą teraz rozmazuję po tym, ale jest to coś nieprawdopodobnego. I tutaj to jest niemiecki termometr razem z takim barometrem. Myślę, że szyn, czy jakoś tak to się wymawia, to będzie po prostu słońce. Że słonecznie po prostu. No. A regen Czyli to chyba działa, to pewnie pochmurno. bo dzisiaj jest tak deszczowo. To działa. No zobacz, to działa. Faktycznie to działa. Chyba, że przypadek, no jest 50/50. No, albo tak, prawda? Tu jest Na razie przytrzymane, sobie to żeby móc odłożymy tego tu. otwierać. To nie będziemy będę otwierać, otwierała. ale olu, No. Ale piękne kryształy. ale to jest piękne. I zapach. Jakie one są piękne. Wow, Jakie to są urocze kieliszki. coś niesamowitego. O, takie cieniutkie szkło. Ale to ładne. A zobacz, z tyłu, ja boję się tego naruszyć, ale z tyłu, jak spojrzycie, są kluby piłkarskie niemieckie na tych szklankach. Mamy, czy ja dobrze to mówię? Union Berlin. Tak, to jest właśnie to. Ale no to dzisiaj jest chyba jakiś dzień, kiedy pozdrawiamy różnych ludzi. Bo... A miałeś nie ruszać. A, ruszyłem, wiesz. To mi się kojarzy z jednym. Tu jest FC Union Berlin, ale to Adam pewnie będzie wiedział.
Pozdrawiamy Adama. Tutaj mamy kolejny klub niemiecki. Original Werner's Grüner Pils. To jest piwo w ogóle, nie? To już raczej nie jest klub, więc troszkę mi się tutaj ta moja pierwsza wersja troszkę się zepsuła. Myślę, że to są troszeczkę kluby i troszeczkę... No tak, bo tu jest klub na przykład. Tu jest klub piłkarski. Tak, to jest na pewno 40 lat klubu piłkarskiego w 87 od 47. No, to tak jakoś. O, położymy z powrotem, żeby tego tutaj nie zaburzać. Tu jakieś piękne kryształy oczywiście. Ale tu jest ta waga, jest śliczna, nie? Ta waga jest przepiękna. Ta waga, ja Ci pokażę coś. Uważaj teraz. Ja jeszcze tylko chciałem coś zobaczyć tutaj. Przepraszam Cię, chcę to zobaczyć po prostu. Tutaj piękne kubeczki. Naprawdę piękne kubeczki. I tam z tyłu znowu mamy jeden z tych takich kufli. A tutaj u góry są szklanki do whisky. Do whisky szklanki. No wiesz co? Ja nie mogę. No zobaczcie to. Szkocka, do szkockiej. Taka jeszcze u nas jest. Fajne Scotch whisky. Szkocka whisky. Tutaj opisane jest Ballantines. Nie będę każdy wyciągał, aczkolwiek każdy zasługuje na uwagę. Schowam tutaj, żeby nic tutaj nie zepsuć. Bo... No, lepiej zostaw, wiesz? Gdybym cokolwiek zepsuł, jestem skłonny zapłacić. Nie wiem ile, bo dla mnie to są rzeczy bezcenne. Bezcenne po prostu. Patrz to. A to jest ta waga, o której mówiłaś. I ona działa. Ale ta waga jest przepiękna. Ona działa i tutaj mam na dole odważniki. Wow. Poczekaj, ja zamiast zrobić zdjęcia, to się bawię wagą, wiesz? Ale ona jest chyba do 5 kg, czy coś takiego. No. Tak to przynajmniej wygląda. No działa. No Ta działa. waga po prostu działa. No. Niesamowite. Dobrze, ja sobie zrobię 5 zdjęcie z odważnikami, a potem je kilogramów. oddam tam, gdzie były. To, co za chwilę nam Ola pokaże, jest czymś naprawdę, naprawdę niesamowitym. Nie wiem, czy to jest pani Ania, ale ma takie piękne oczy. Ale wiesz co, ja sobie... Starsza pani, ale piękne oczy, Ale nie? ja mam teraz... Ja w ogóle mam dreszcz, bo ona jest taka jakaś... Takie ma rozmarzone spojrzenie. No, trochę Tak? taka melancholijna. Jest taka Ten melancholijna. pan też taki jest Też. melancholijny. Ale oni są jacyś tacy fajni. I widać, że to są... że no tamta postać bardziej i tamta, że to są bliźniacy. Jest pewne podobieństwo. Kości policzkowe. Tak, prawda? A tutaj nie wiem, czy to ten... No nie wiem, to już Co takie to jest? współcześniejsze zdjęcie. Ale tutaj są babcine cukierki. Kwaśne zwierzaki. Zobacz. Tak. Babci miały zawsze w takich pudełkach Zawsze. wszystko pomieszane. Zawsze. Mamy bombony. Jak te ciastka tam w tej kuchni. Jak te ciastka. I to są takie ciastka oczywiście, które babcie częstowały. Mimo, że czasami to było skurzone, to mimo wszystko człowiek jadł. To są mleczne, a to są eukaliptusowe, Tak, nie? eukaliptusowe, mentolowe, eukaliptus i bonbons. Jej. Tutaj mamy z tyłu jeszcze. Ojej. Jej. Zobacz, jakie Jakie fajne mili zdjęcie. panowie. Zobacz, oni mają takie miłe spojrzenie, naprawdę. Ale popatrz, jakie kwiaty. To jest, ja teraz zamarłem, ja nie wiem co powiedzieć, ponieważ poczułem się teraz tak, jakbym z nimi tam siedział. Naprawdę. Tyle czasu mija. 2017. Czyli w 2017 jeszcze sobie siedzieli. Ale to nie przed tym domem. To nie jest ten dom. Mam wrażenie, jakby to troszeczkę, nie wiem, w Niemczech? Wow! Bardzo, bardzo stare zdjęcie, słuchaj. Ja nie pamiętam, żeby kiedyś zdjęcie tak przycinali. A to wiem, gdzie to jest.
To jest ten pałac, tam chyba teraz jest szkoła. Nie jest to... Który pałac? Nie, to tak na mocne, Jest, na przynę mi to wygląda. A Bycina, nie? Bycina, na pewno Bycina nie. To na 100% Bycina nie, ale wiem, co chcesz bo powiedzieć. wiem. Brynek. Tak, Brynek. Na Brynek. B, no widzisz, na B. Ale zobacz, tu mamy, bo to są jakieś lata, myślę, co lata 80., 70. Mogą Bo być ten chłopak jest kolorowe tutaj, zdjęcie. Tak, wiesz, Ale zobacz, to chyba Warszawa. to będzie Warszawa albo Katowice. Albo Warszawa. Ale mamy tu siostrę zakonną, widzisz? I Muńka Staszczyka. Gdzie? Tak. Tak, ale wiesz, bo ja zwróciłem na niego uwagę, ja sobie pomyślałem, że on no jest podobny do Muńka Staszczyka, ale ja nie wiem, czy on nie chciał być podobny do Muńka Staszczyka. Może to są te czasy, że chciał Tak, być. tak. No to może być początek taki. Początek lat 80., czyli gdzieś tam Tila, prawda, coś się tam rozwijało. No niesamowite. O, jaki jowialny pan. Jej, ale fajny. Ja, słuchaj. To jest radość po prostu w pełnej krasie. To jest człowiek, bo wiesz, czasami tak jest, że do kogoś się przychodzi i to jest taki wujek, że patrzysz na niego i do tego wujka lubisz przychodzić. Tak, i to jest po prostu... Oczywiście my nie znamy tej osoby w ogóle, ale no myślę, że to byłby ten fajny taki wujek, nie? Co pokazuje różne rzeczy. Taki fajny, Wiesz, jowialny wujek. że idzie z tobą, pokaże ci traktor, wiesz. Ale nie? wesoły. Wesoły, no, taki, że się lubisz przychodzić do niego. Tu mam Ariel, wiesz, to Wow. takie kolorowane. I to jest który rok? Który rok? Warszawa. 60 rok, słuchajcie, 10 maj, czyli w maju był w wojsku. A wiesz co, on mi przypomina kogoś, ale nie powiem, bo miłą osobę w każdym razie, ale wojsko, ale nie jest to, nie wiem co, ale w każdym razie wygląda niesamowicie. Wow. To jest po prostu coś. To jest zdjęcie jeszcze na takiej tekturze. Wiesz, o co chodzi? Pierwsze To jest aparaty. komunijne zdjęcie, ale z którego to roku może być? Przecież ta dziewczynka musiała wstać do tego zdjęcia z 20 minut. No, może być. Lekko, bo to są te zdjęcia robione w ten sposób. O, Naprawdę. Muniek Staszczyk. Ale słuchaj, to jest ten dom. No, To jest ten dom, to jest to wejście. to jest ten dom, ale wiesz co ci powiem? To nie są ci państwo. Bo tutaj na tym zdjęciu oni są starsi. Więc całkiem możliwe, że to jest ta osoba tutaj. Wiesz? A to są Tak, ich bo jest rodzice. tak. To może by są To jest ich ten rodzice. starszy pan z tamtego zdjęcia. Tak. Więc to raczej nie są ci bliźniacy. To raczej nie są No nie. oni. Tutaj A jest... to jest ten wujek chyba. Ten. To znaczy myśmy go nazwali wujkiem, ale nie wiem czy jest wujkiem. Chyba nie. A to jest ta rozmarzona pani. Zgasła mi lampka. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę to jest, ja nie wiem jak to podzielimy, jak wam to pokażemy, ale to jest bardzo ważne, żeby wam to pokazać. Bardzo ważne, ponieważ to wszystko kiedyś zniknie po prostu, a my to będziemy mieć na To są filmie. imię, nazwisko, więc ja to tak No zrobię. dobra, jasne. Tu jest to samo, ale słuchaj, to zdjęcie zostało wykonane. Słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego. To zdjęcie komunijne, jak widzicie. Pięknie teraz to oświetlasz. Zostało wykonane w atelier Germania przez fotografa Millera. Beuthen. Czy jak dobrze to mówię oczywiście, bo nie Wydaje umiem mi się, że niemieckiego. tak. Ja też nie. Beuthen, czyli Bytom. W Bytomiu, mieście należącym wtedy do Niemiec. Tak. Atelier Germania, a fotografem był Miller. To jest nieprawdopodobne, słuchaj. To jest nieprawdopodobne. Tu jest i telefon. Wiesz jaki telefon był numer do Millera? 1744. 44. Popatrz, i to kalendarzyki tutaj są, widzisz? Jej, to jest znalezisko. To jest nieprawdopodobne. To jest coś, co jest po prostu nieprawdopodobne. Dobra, zobaczmy. Ja Ci tam. oddam tą lampę, wiesz? Aha, bo tutaj okej, tych zdjęć bardzo się nad nimi skupiamy. Ja sobie też No, chcę ja porobić się nie dziwię, zdjęcia. A tutaj jest zdjęcie ślubne. Piękna, piękna para. Taka typowa właśnie, tak ubrana typowo No. dla tamtych lat.
Ona, powiem Ci, klasyczna taka uroda z tamtych lat, powiem Ci. Ona mogła grać w filmach takich właśnie z tamtych lat, a on jest bardzo przystojny. No, rękawiczki To jest białe. taki blondyn. Powiem Ci, Ja ci powiem, no nie, zapatrzyłam się. Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja naprawdę muszę nie wiem, iść co już powiedzieć. do domu. My tu jesteśmy już bardzo, bardzo długo. Ja aż, chcę aż sobie jeszcze nie zdjęcia wypada porobić. tak długo być w gościach. Tu mamy grób nieznanego żołnierza? Nie. Ale to na pewno jest jakiś pomnik. Jakiś pomnik. Tu różne pomniki mogły być w tamtych czasach gloryfikowane. Ale myślę, że to jest jakieś wojsko reprezentacyjne. Oni wszyscy mają takie białe. Coś to znaczy, nie wiem. Może ktoś akurat będzie wiedział. Co tu mamy? Land Spikes on the Bull. Ja nie będę, To jest piórnik. no myślę, że tak, ale nie wiem, czy ja chcę to otwierać, bo Chcesz? Chcesz to otwierać? ja tu To jest długopisy. piórnik, ale słuchaj, jest. No nie, to po prostu ja w to nie wierzę. Niemiecka gumka, niemieckie pióra, niemiecka oszczawka, Strugawka, no. strugawka. Tutaj mamy jakiś długopis też niemiecki. Cały ten piórnik jest niemiecki. A to nie wiem, czy to nie jest część. A nie, to jest, widzisz, Co to jest? to jest ten. Święty jakiś. To jest święty Antoni, po prostu pamiętam, były takie figureczki i miała to w piórniku, czy miał, ale myślę, że raczej dziewczynka, bo czerwone, On się opiekuje po prostu dziećmi. Tak. Święty Antoni. więc on tu musi zostać. Tak. Niech się opiekuje Coś nadal. nieprawdopodobnego. Zamknijmy piór. Święty Antoni. W piórniku. Moi kochani, wejdziemy sobie na strych. Jak to na strychu? O tej porze możemy spotkać kunę na przykład. Zawsze Wam mówiłem o tych różnych kunach, a teraz jest to całkiem realne. Tu jest mnóstwo pajęczyn. No, strych po prostu, to też normalne, że może tak być. Wejdziemy sobie tu na górę i pokażę Wam, co tu jest na strychu. Oczywiście staram się tak delikatnie wszystko tutaj Wam pokazać. Na strychu mamy dużo pomieszczeń. O tej porze, kiedy ciemno się robi, strych zdaje się być przerażającym miejscem, ale jednocześnie fascynującym miejscem. Przejdziemy sobie na lewo. Deszcz pada. Wszystko jest zapajęczone. Tak delikatnie przechadzam się po tym strychu. Gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi pajęczynami, które niestety zbieram na siebie. Wiesz co, ciekawe rzeczy. Na razie ciężko mi tutaj to rozeznać. Jakieś kanki, duże walizki, takie stare. I mamy tutaj, słuchajcie, taki stary głośnik. Stary głośnik. Oj, przepraszam za hałas. Stary głośnik z jakiegoś kompletu. Nie wiem, co to jest, ale na pewno to jest głośnik. Myślałem, że to jest radio, ale to jest taki głośnik z takim materiałem. Dosyć ciekawie to wygląda. Tutaj sznury. Tutaj też mnóstwo różnych rzeczy, ale jest mnóstwo pajęczyn też. Ciężko się przez to wszystko przebić. Tu mnóstwo rzeczy pogryzionych przez myszy. Najprawdopodobniej ogromne walizy, które wydają się być puste, więc ja jakby nie będę w nie zaglądał. Spróbuję przejść tak, żeby ominąć te pajęczyny, aczkolwiek jest tu mega problem, ponieważ ich wykorzystam po prostu czapkę i tak porobię i w jakiś sposób przejdę. Zabiorę po prostu na czapkę te wszystkie pajęczyny. Taki sposób znalazłem.
Nie będę go patentował, możecie go opatentować, jak się zachowywać na strychu, żeby przejść do jakiegoś tam miejsca. I tu mamy kolejny obraz na pięknym krześle, który jest z tej samej kolekcji. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie o błogosławienie, błogosławiona Trójco. Wspomóż w potrzebie proszących Ciebie o błogosławiona Trójco. Niesamowite. Ogromna latara z dawnych lat. Dużo rzeczy, no ale jakby no tego jest tak dużo, że nie wiem, za co się zabrać. Przejdziemy dalej po prostu, posługując się dalej czapką, która zbiera te wszystkie pajęczyny. Tutaj jakiś kapelusik piękny, pompki do roweru i idziemy tam, gdzie Ola już jest. Tutaj dużo rzeczy jakby zniszczonych, pogryzionych najprawdopodobniej. Widzę właśnie, ale powiem Ci, że ze strychu można by zrobić osobny film. Tak, dlatego ja jestem taki troszeczkę Pokażę Ci. zasmucony, bo tu jest mnóstwo rzeczy. Pokażę Ci coś. Mnóstwo. Tu ja już pajęczyny już zdjęłam, więc się nie bój. Czyli idę wyprostowany. I tu Ci pokażę. Co to jest? Tu jest zdjęcie, nie wiem czego. Co to? Czekaj. Ciekawe zdjęcie. Ślub. To jest ślub. Popatrz, dzieciaczki, widzisz na dole wszystko. Czekaj, muszę Najmłodsze sobie tak pokolenie. wejść, żeby to pokazać wszystkim. Zbliżyć. Ale to jest piękne. Wyobraźcie sobie, że najprawdopodobniej nawet ci, którzy są tutaj dziećmi, całkiem możliwe, że już nie żyją, a jeżeli żyją, to mają z 80 lat. Nieprawdopodobne. W tym domu ja non stop mam dreszcze po prostu. To jest dom niezwykły. Dom po prostu niezwykły. Dom niezwykły. Dom zaczarowany po prostu. Niesamowite. Niesamowite. Kapelusz, tak, widziałem go wcześniej. No to tego nie widziałem. No, a co to jest nie na wiem, strychu nie ukryte? wiem, nie wiem. Co to jest? Klein. Wow. Ja chyba wiem, co to jest. Co? To jest taki katechizm stary. To jest katechizm. 1935. Katechizm z 1935 roku. Mhm. Napisane w języku niemieckim. Tak. Otwórz go jeszcze. Od pana Johana. Czyli to jest katechizm, z którego uczył się religii pan Johann. Mhm. Wow. To jest nieprawdopodobne. Ale tu są jego notatki w ogóle. No nie chcę to pokazać, bo to jest jego nazwisko, wiesz? Mhm. Więc to To ten... nie, to nie pokazuję oczywiście. Mhm. Ale ten przód, żeby zobaczyć. Keine Schulbibel, czyli to będzie szkolna Biblia. Po prostu. Czyli katechizm. To pasuje. Dzwoneczek. Nie dzwonię, bo jakoś ciarkiem przeszło po plecach, jak zadzwoniłam tym dzwonkiem. No mnie też. Dobra, idziemy, bo jakoś takie poczułam coś dziwnego.
Wiesz co, ja poczułem coś dziwnego. Mam poczucie, że mu trzeba stąd już iść. Oj, ciężko tak w maseczce. Jesteśmy cali skurzeni. Lampy się wszystkie rozładowały. Byliśmy tutaj ponad godzinę, chyba nawet z półtorej godziny. Ale dom uważam zasługuje na, Tak. na ten Przepiękny film. dom. Czuliśmy się trochę swobodnie, bo chcieliśmy tu podziękować właścicielom tego domu, że nam umożliwili wejście tutaj spadkobiercom, tych państw, którzy tu mieszkali. Bardzo dziękujemy. I pozdrawiamy serdecznie Kornelię, Która nam to załatwiła wszystko to. załatwiła. Po raz Nie po raz kolejny. pierwszy zresztą. Po raz kolejny nam załatwiła niesamowitą miejscówkę. Wielkie brawa się należą, także jak jesteście teraz na premierze, to oklaski. Słuchajcie, bez dobrych ludzi pewne eksploracje po prostu by nie wyszły. Jak są momenty, że czasami kogoś złapiecie gdzieś w jakimś miejscu, prawda, że robi eksplorację czy kręci, jeżeli jest do pogadania i to wy też bądźcie tacy do pogadania po prostu. My naprawdę niczego złego nie robimy. My staramy się zapamiętać te chwile, które pozostały, zapamiętać te wszystkie zdjęcia, te wszystkie przyrządy, które są w tych domu. To wszystko zapamiętać dla potomnych, żeby widzieli, jak ludzie żyli w tamtych czasach. Tak, na tą chwilę jaka jest, bo za miesiąc może być inaczej, za 2 tygodnie może to już inaczej wyglądać. No ale ten moment, piękna wiosna w pełni. Ale leje deszcz. Tak. I co najważniejsze, wiecie co? Słuchajcie się po prostu. Cześć. Bye. Do następnego piątku. Cześć.